Na imię mam Tomek, nazywam się Pałasz, to jest moja firma, to już prawie 15 lat jak się bawię klockami. Generalnie lubię to robić, dlatego że czuję, że to jest jakaś część mojej pasji życiowej. Pierwsze klocki, które dotarły jakby do mojej firmy, które stały się zaczątkiem tego biznesu, to mała paczka klocków Morfun. Przywiozłem je z targów w Norymberdze w 2006 roku i dałem mojemu 4-letniemu synowi. On przez 40 minut bawił się samymi klockami, co w jego przypadku było dość unikalne. Sprawdziliśmy, kto jest dystrybutorem, następnie napisałem maila, że jestem zainteresowany, chciałem kupić pierwszy zestaw. Okazało się, że w Polsce tych klocków nie ma i nie mają dystrybutora. Po kilku mailach, telefonach i spotkaniach udało nam się podpisać pierwszy kontrakt i te klocki są angielskie. Różne systemy konstrukcyjne pozwalają to rozwijać rzeczy w różny sposób, więc kolejno przeszliśmy przez klocki francuskie, włoskie. Duża część naszych klocków pochodzi z Azji, ale również klocki świetnie produkowane w Polsce, w Bielsku, w Częstochowie. Nasze klocki uzupełniły tę ofertę dla klientów lokalnych, ale tych, którzy też kupują gdzieś z internetu czy w innych miejscach. Zabawy konstrukcyjne wracają do łask. Rodzice coraz częściej wybierają zabawki manualne, by rozwijać wyobraźnię dziecięcą niepodaną w prostej formie zdjęcia, krótkiego filmiku z muzyką, a tym, żeby dziecko mogło stworzyć coś ciekawego, co mocno rozbuduje jej później taką pewność siebie. Dzieciaki, które zbudują pewne modele z klocków i przylatują do mamy, mówi: mamo, zobacz, mam chrabąszcza, mam pistolet. One są dumne z tego, że coś stworzyły. I to jest budowanie u nich takiej pewności siebie, która później w przypadku dorosłego życia z pewnością da dobry rezultat. Kiedyś byliśmy przygotowani do kupowania produktów w hipermarketach. Po rowery szło się do hipermarketu, po kurtki szło się do hipermarketu. Natomiast w tej chwili sytuacja się mocno odmieniła z tego, co ja obserwuję. Ludzie, którzy kupują rowery, łakną informacji od profesjonalistów, którzy zajmują się tylko rowerami. Ta specjalizacja powoduje większą wiarygodność w moim przekonaniu. Też przeszedłem tą ewolucję, że ja wszystko sam. AdWordsy sam, Facebooka sam, SEO, no oczywiście, że sam. Trzeba korzystać z profesjonalistów. No ja jakby z tytułu tego, że zajmuję się klockami, analizami, importami, towarami, obsługą klientów, różnymi rzeczami, nie mam też czasu, żeby spędzić 8 godzin na tym, żeby wiedzieć, co się dzieje w najnowszych trendach pozycjonowania stron. Więc ja uważam, że trzeba pewne rzeczy przekazywać innym, agencjom reklamowym, ludziom, którzy się znają. Oni wprowadzają nowe trendy, nowe rozwiązania, o których tobie się nie śniło, bo ty zajmujesz się czymś zupełnie innym. Pytanie, na czym się chcesz skupić? Czy chcesz być specjalistą od SEO, czy chcesz sprzedawać klocki tak jak ja? Bo jeśli chcesz być specjalistą od SEO, to tego nie da się zrobić w 2 godziny z jednego kursa z YouTube'a. Pracujmy z ludźmi, którzy się na tym znają, nie boimy się im płacić za ich wiedzę i za ich pracę. Ważne jest dla mnie też raportowanie, dlatego że ten raport, który przychodzi z agencji od was w odpowiednim czasie, jest dobrze przygotowany, jakby utwierdza mnie w przekonaniu, że tam się coś dzieje. Niekoniecznie muszę szukać po wszystkich swoich własnych analyticsach czy innych systemach do sprawdzania jakości tego pracy, bo w tym raporcie widać to na wykresach i to też jest dobre. Zaangażowanie na pewno, elastyczność, no i myślę, że wiedza, bo jednak moje rozmowy z kluczowymi osobami u was w ICEI uświadomiły mnie, że jednak znacie się na tym, co robicie.